Przyjechałeś w ciekawym momencie. Prawie nigdy nie jest tu tak pusto. Przechadzając się tymi ulicami, łatwo mi zgubić się w tłumie. Kiedy gubisz się w tłumie, tracisz znaczenie. Czym jest kropla krwi w żyłach miasta? Wiesz, są w tym też zalety. Są opowieści, których nie znajdziesz w książce, ani nie usłyszysz w zaciszu domu. Żyją jedynie w tłoku ulicy. Nie są trwałe, ale przez wieczność przechodzą z ust do ust, jak wieczorny pacierz. Tłum jest wieczny. Czasami nie da się z niego uciec. Byłam tu ostatnio na szlugu. Typ, który dał mi ognia, opowiedział mi historię lokalnego artysty. Jego prace nie były za dobre. Kupców miał prawie że zero. Nie obchodziło go, jak odbierana jest jego sztuka. Liczyło się tylko to, że żyła w niej jego muza. Rysował tylko i wyłącznie ją. Jej miejsce było przed i na jego sztaludze. Oddawał w sztuce każdy jej gest. Jej spięte dłonie, skręt jej włosów, jej powolne spojrzenie, skonsternowanie malujące się na jej twarzy, gdy nie mogła znaleźć zapalniczki. Zniknęła. Gdzie jest? Gdzie ona jest? Jak zwykle nie miała ognia. Wiesz, podobno po chwili wypadło mu z głowy, że ona już nie pozuje. Piękną muzę miał tak dobrze wyrytą w pamięci, że nie musiał opierać się o swój wzrok. Tak więc ponownie zatracił się w sztuce. Dla niego nie mijał czas. Godziny, miesiące, ani lata. Niby tak głęboko pochłonęła go sztaluga, a nie zgadniesz, co go oswobodziło. Wiesz co? Włos. Jeden siwy włos. On i muza byli w zbliżonym wieku. W jej złotych lokach nie było miejsca na siwiznę. Czym była, jeśli nie jego odbiciem? Czym była? Kobietą? Muzą? Palaczką? Palaczką. Artysta widywał palaczy. Błyskali w tłumie daleko. Więc szukał i szukał i szukał. Aż sam stał się kobietą, palaczką, muzą dla nieistniejącego artysty. Zapomniałam, że morze nie jest dla ciebie codziennością. Kurwa, dziwne. Twoja mama zawsze cieszyła się z muszelek, które jej wysyłałam. Nigdy nie wiedziałam, dlaczego ludzie tak lubią je zbierać. To są dosłownie trumny. Kiedy plaża jest tak pusta jak dziś, przypominam sobie, ile śmierci się z nią wiąże. Pamiętasz, jak byliśmy mali i chcieliśmy zostać ratownikami? Ostatnio nawet zapisałam się na kurs.
Tyle tam pierdolili, że przyszłam tylko na pierwsze spotkanie. Ciągle powtarzali, że ludzie toną w ciszy. Toną w ciszy. W ciszy. Jezus Maria. Wiesz, że ostatnim zmysłem umierającego jest słuch? Chcesz usłyszeć historię? Dawno, dawniej niż ostatni raz się widzieliśmy, dzień w dzień spotykała się tu dwójka przyjaciół. Tak jak obserwuje nas teraz ta plaża, obserwowała ich spokojne popołudnie. Wypełniali je słowami pisarzy bliskich ich sercom. Książka po książce czytali je sobie nawzajem. Jedynie piękno plaży było w stanie chwilowo odciągnąć ich uwagę. Plaża jak gówniarz szuka uwagi. Letni turyści tak ją rozpieścili, że ochłapy, jakie dostawała od jesiennych spacerowiczów, jej nie wystarczały. A głód rósł. I rósł. I rósł. No wiesz, musiała go jakoś zaspokoić. Tyle trupów, tyle strat, a ze wszystkim trzeba się pogodzić. Porzucony żałobnik przekopał cały piaskowy cmentarz, a wydobył tylko muszelkę. Tyle stron nie zostało jeszcze wysłuchanych. Kojarzysz, jak mówi się, że w muszelkach słychać morze? Ciekawe, czy morze słyszy nasze szepty. Tęskniłam za tobą. Słyszysz ten szum? Tylko prawdziwy Sopocianin znałby ten zakamarek. No i szczury. Opowiem ci coś, czego nie usłyszysz ani w hałasie tłumu, ani w pieśniach morza. Tylko ja, echo tunelu, no i za chwilę ty. Wiemy, co stało się nad tym kanałem. Jak w baśni, zaczęło się od 2 szczurów. Wiodły dobre jak na szczury życie. Przez jakiś czas w każdym razie. Jak to w baśniach bywa, sielanka nie trwała wiecznie. Nadeszły zimne miesiące, a szczury zaznały głodu. Słyszały szepty z drugiej strony kanału. Jeden z nich widział w tym obietnicę lepszej przyszłości. Nie chcę opuszczać naszego domu, a widzisz kurwa lepsze wyjście? Wiesz co? To wypierdalaj. Tylko nie wracaj do mnie z podkulonym ogonem. No i nie wrócił. Zjedzony nędzą zjadł własny ogon. A kiedy nawet to mu się skończyło, wbrew naturze i wbrew sobie, dalej trwał przy życiu.